Dzień dobry. Witam wszystkich serdecznie w ostatnim spotkaniu w ramach projektu Cyrkon. Dzisiaj będziemy rozmawiać o resocjalizacji. Projekt się odbywa w ramach projektu Link do Kultury dzięki wsparciu miasta Lublin, a wydarzenie jest tłumaczone na polski język migowy przez Jolantę Gromadę. Dzisiaj mam dwóch fantastycznych gości. Jest to Ania Wojszel i Wiola Woronowicz-Lingo. Bardzo się cieszę, bo to są bardzo doświadczone osoby z niesamowitą pasją, więc chciałabym teraz prosić Ciebie, Aniu, żebyś powiedziała, czym się właśnie zajmujesz, jak ten cyrk w Twoim życiu wygląda. Nazywam się Anna Wojszel i pracuję w Salezjańskim Ośrodku Wychowawczym w Różanym Stoku, gdzie już od 10 lat stosuję pedagogikę cyrku jako metodę twórczej resocjalizacji. No i właśnie dzięki zajęciom cyrkowym mamy też grupę Cyrkplozja, gdzie te umiejętności, oprócz tego, że nauczymy się tego, to też tworzymy w oparciu o te umiejętności spektakle, które prezentujemy różnym ludziom. No i cóż, i też prowadzę zajęcia dla wszystkich wychowanków ośrodka, czyli nie tylko chłopcy tacy zebrani w tą grupę Cyrkplozja, ale każdy wychowanek z naszego ośrodka ma możliwość korzystania z zajęć z pedagogiki cyrku. A jak Ty, Wiola, bo pracujecie blisko, ale jednak osobno, można powiedzieć. Tak jest. Ja pracuję w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Różanym Stoku. Ta struktura ośrodka jest troszeczkę taka, że jakby mamy podzielone na 3 domy, nasz ośrodek salezjański, na ośrodek wychowawczy właśnie, w którym pracuje Ania, na socjoterapię, w którym pracuję ja. Jest jeszcze 3. dom usamodzielnienia, gdzie obie troszeczkę działamy z pedagogiką cyrku i właśnie zajmuję się oprócz metod i terapii socjoterapeutycznych również pedagogiką cyrku, z którymi pracuję z młodymi ludźmi. Ale Ty, Wiola, również występujesz z tą grupą, którą prowadzi Ania, prawda? Macie też wspólne działania. Mamy wspólne działania. Czasami występuję z Cyrkplozją jako gość, gdzie jestem bardzo zaszczycona zawsze tą współpracą. Nasza współpraca z Cyrkplozją i z Anią polega na realizowaniu różnych projektów tutaj cyrkowych, ale to są działania z różnymi grupami młodych ludzi. Czyli pracuję z innymi chłopakami, innymi wychowankami ośrodka socjoterapii, tutaj głównie. Powiedz właśnie, Aniu, jak powstała grupa Cyrkplozja i jak dokładnie działacie? To było tak, że ja gdzieś tam, kiedy zaczynałam tą swoją pracę w resocjalizacji, to jeszcze wtedy w ogóle nic nie potrafiłam cyrkowego. I ta pasja przyszła do mnie, kiedy ja już byłam pedagogiem i no poszukiwałam ciągle jakichś metod, które mogą tych wychowanków, tak zwaną trudną młodzież, poprowadzić. No i nauczyłam się żonglować, trochę kręcić pojkami. Zaczęłam pokazywać to na zajęciach i okazało się, że to bardzo interesuje tych chłopców i potrafią, nie wiem, 15-20 osób naraz chcieć to robić. No to jest dużo, jak pedagog ma tych ludzi takich, co chcą. No i się okazało, że bardzo szybko się uczą tych rzeczy, szybko przyswajają, więc wiadomo, jest sukces, jest energia, chce się robić więcej. I moje takie artystyczne zamiłowanie gdzieś do teatru, do różnych moich działań, takich od dziecka praktycznie przy tym teatrze, zaowocowały połączeniem, bo można fajnie było prezentować fire show. Tutaj Wiolka właśnie z naszym przyjacielem Seweryną Bona już działali w grupie Chupacabra i mnie wciągnęli też, gdzieś zarazili tym, bo to się tak zaczynało od tego, że tak powiem. No i to się okazało, że czemu my z chłopakami nie możemy tego robić, jak to jest fajne i można się spełniać artystycznie. Też od razu gdzieś zainteresowało mnie to tak naukowo, że jak to jest metoda, która może im pomóc gdzieś tam obniżyć ten lęk, energię spożytkować, bo mają jej bardzo dużo nasze chłopaki.
I tak to się zaczęło, że po prostu okazało się, że możemy coś razem tworzyć, że to fajnie nam wychodzi. No i już tak, takim sposobem działamy od tych 10 czy 9 lat jako Cyrklozja. Tylko u Ciebie nie jest to jakby stała grupa, tylko jednak jest to rotacja tutaj wychowanków, tak? To myślę, że warto też zaznaczyć, że przez te lata na pewno Tak. wiele cudownych osób się już przez grupę przewinęło i z tego co wiem też dużo osób ten cyrk dalej kontynuuje, jest to w ich życiu. Tak, to prawda. To jest właśnie takie niesamowite i w mojej, i w Wiolki pracy, że my dostajemy wychowanków. Oni na przykład u nas akurat w ośrodku mają postanowienie sądu, więc ileś tam czasu spędzają tam, albo jak już są zresocjalizowani, to mogą prosić sąd o to, żeby im ten ośrodek umorzyć. I rzeczywiście często jest tak, że oni się naprawdę resocjalizują. No tutaj przez cyrk bardzo właśnie tworzą tą grupę, występy, są coraz lepsi, zdobywają umiejętności, przez to ludzie chcą nas oglądać, bo widzą, że to jest coś skomplikowanego, a za ten rok czy dwa chłopak się zresocjalizuje, no i wyfruwa, tak, idzie na wolność i albo tam zakłada grupę i często tak się dzieje, albo przynajmniej jest to jego pasją i się spotykamy z naszymi wychowankami na festiwalach, no bo tak jak my, tak, zakochani w tym cyrku, tak i oni, gdzieś to u wielu osób zostaje. Więc tak, grupa zmienia się, ale co ciekawe, to jest w ogóle zaskakuje nas, że często chłopcy nawet jak już mogą opuścić ośrodek, to i tak wybiorą, że na przykład zostaną rok dłużej, bo oni jeszcze sobie powystępują, nie jest źle, fajne rzeczy się dzieją, poznają nowych ludzi, to ich fascynuje i widzą ten progres i te zmiany i przygodę taką po prostu, więc to jest coś takiego, efekt uboczny, który jest wspaniały. A gdzie właśnie z reguły występujecie? Głównie jest to Podlasie, czyli takie lokalne imprezy, już jesteśmy znani w środowisku, więc ludzie do nas dzwonią, piszą, jak coś się dzieje. Tak jak Wiola mówiła, realizujemy projekty, więc jak mamy możliwości opłaconego kierowcę i różne takie rzeczy potrzebne do pokazu, to też jeździmy w różne miejsca. Akurat teraz jest to onkologia, skończyliśmy projekt właśnie, albo też możemy wybierać sobie różne miejsca. To jest w ogóle wspaniałe, że możemy wybrać dziś dom dziecka, jutro dom starców, razem z chłopakami decydujemy, gdzie jeździmy. A już na zaproszenia to głównie to jest Podlasie, ale też mamy i Warszawę, i jakieś takie wyjazdy w inne miejsca, gdzie chcą nas zobaczyć. To jak nam załatwią, że tak powiem, transport i wszystko, to raczej przyjeżdżamy. To jak właśnie takie pokazy wyglądają, bo rozumiem, że czasem to może być też wyzwanie logistyczne, tak, bo to się wiąże z wyjazdem, ale jakie są emocje chłopaków? Czy to jest po prostu wydarzenie miesiąca, bo odbywa się pokaz, więc wszyscy się na niego przygotowują, to są duże emocje i ekscytacja przed występem na scenie? Co się dzieje w nich? To się dzieje to samo, co w każdym artyście. To jakby niezależnie, czy to jest resocjalizacja, no to jest po prostu proces, te flow twórcze, emocje są niesamowite i właśnie to też bardzo lubię w tej pracy, że kiedy gram z nimi na scenie, to się tak te granice zacierają, zatratają i jesteśmy razem, jedną ekipą. No jest na pewno trema, wiadomo, że chłopcy mają problemy często z emocjami, no zazwyczaj już na takie profesjonalne występy to już biorę też pewną ekipę, a raczej takie mniejsze występy są miejscem do odkrywania siebie, ewentualnego rzucenia sprzętem i jakiegoś takiego zareagowania. Ale no to jest coś niesamowitego, to jest w ogóle też ogłoszone w twórczej resocjalizacji, to jest bardzo prawdziwe. Oni stoją na scenie i otrzymują owacje, często na stojąco. Ludzie są w szoku, że chłopcy takie piękne rzeczy robią. I to jest bardzo prawdziwe. Oni wiedzą, że to nie jest litość, że przyszli i zrobili jakiś teatrzyk, tylko naprawdę swoją ciężką pracą zasłużyli na to, żeby dostać te brawa i to jest coś pięknego. I to jest ogromny kop motywacyjny, żeby dalej działać. Jakby tych występów nie było, to myślę, że no gdzieś duża część chłopaków trenuje tylko dla treningu, a ogromna część po to, żeby te emocje przeżywać,
te właśnie występowe, więc no coś pięknego. A jeżeli nie pięknego, to możliwość przepracowania jakichś trudnych emocji też. Wielu, to mam do Ciebie właśnie pytanie, jeżeli chodzi bardziej o treningi, o warsztaty, które prowadzisz, to jakie to ma działanie resocjalizacyjne? Bo powiedziałeś, że u Ciebie to jest jedna z metod socjoterapii. Tak, znaczy generalnie na początek, kiedy pojawiają się chłopcy na treningu pedagogiki, dla mnie pedagogika cyrku jest taką metodą, która pozwala mi bardzo mocno nawiązać z chłopakami pozytywną relację, co uważam jest kluczem do dalszej pracy z danym chłopakiem w ogóle. Także my się poznajemy, my próbujemy w danym otoczeniu stworzyć takie warunki bezpieczne, żeby oni się w miarę naturalnie w nich i dobrze przede wszystkim czuli. Więc to są jakby moje główne cele i założenia, tak? Czyli te socjoterapeutyczne. Jeżeli chodzi o trening typowy, cyrkowy, to jest taki bardzo podobny do naszych kuglarskich treningów. Tutaj jest progres na konkretne działania, to w zależności w którym punkcie kto jest i jaki sprzęt trenuje, czy to jest żonglerka, czy to są poi, monocykle, jakkolwiek to jest nastawienie na konkretne działanie. Ale tutaj mówię, ja stawiam, wszyscy chyba tak zresztą stawiamy, bo też z relacji chłopców wynika, że dla nich jednak najważniejsze jest poczucie bezpieczeństwa, relacja, możliwość swobodnego wyrażania siebie, swoich emocji i przepracowywania ich. Tam stajemy się po prostu równi sobie. Na sali gimnastycznej nie ma mnie jako trenera i nie ma chłopaków jako uczniów, bo to się miesza i zanika. Często oni mają wyższy poziom od mojego i ja się od nich uczę. Na początku jestem tym prowadzącym mistrzem, można rzec, bo ich wprowadzam w świat cyrku, ale to się bardzo szybko zmienia i modyfikuje i tak to się rozwija. A czy te warsztaty właśnie mają jakąś swoją strukturę, czy to jest bardziej w formie wolnego treningu, gdzie każdy wybiera jakiś swój rekwizyt i jest nastawiony na daną dyscyplinę? Jasne, to zależy nad czym pracujemy. Jeżeli mamy wolny trening, to jest powiedziane, że to jest wolny trening, wtedy przychodzi kto ma ochotę, oczywiście jeżeli może, bo to też nie do końca tylko zależy ode mnie, ale od samego takiego chłopaka, od samego naszego wychowanka. Jeżeli to jest praca nad konkretnym przedstawieniem, spektaklem, choreografią, to pracujemy nad tym i nad tym się skupiamy. I też mamy takie właśnie treningi, jak buduję grupę, to też wtedy ma taki układ, że zaczynamy od zabaw, ale to też bardzo dużo zależy od kondycji emocjonalnej chłopaków, od tego, co się w danym momencie dzieje, z czym oni na ten trening konkretnie przychodzą, czy mamy do przepracowania jakieś rzeczy tutaj w grupie, bo to są fantastyczni młodzi ludzie, ale też z danymi jakimiś problemami, rzeczami do przepracowania. Także jakiś pomysł na dany trening jest zawsze, jak idę i wiem, w jakim punkcie my jesteśmy razem jako grupa i jako pojedyncze osoby, ale to bardzo dużo wynika od chłopaków, od moich podopiecznych. A jak często się spotykacie? To są treningi w ramach jakichś zorganizowanych zajęć, że tak powiem, obowiązkowych, czy wychowankowie mają jakąś możliwość wybrania na przykład aktywności wieczorem i w ramach tego mogą też pójść na zajęcia cyrkowe? Jasne, tak. My się spotykamy w szkole i w szkole to są... Wyznaczam godziny, w których robię warsztaty cyrkowe, wtedy mi się chłopcy wpisują, idziemy na warsztaty cyrkowe i z reguły to wtedy jest typowy taki warsztat cyrkowy. Natomiast też spotykamy się popołudniami
i tutaj również jakby deklarują chęć udziału w warsztatach cyrkowych i wtedy już mamy określony cel, czy to jest praca nad choreografią, czy to jest praca nad spektaklem, co w danym momencie jakby robimy i nad czym pracujemy. Też inaczej, kiedy spotykamy się przed konkretnym wyjazdem, mamy ustalony termin wyjazdu, jeżeli wiemy, że coś nie jest dopracowane, to też bardzo często siadamy i pracujemy nad kolejnymi numerami, tutaj na przykład nad solówkami, czyli jest typowy feedback i czasami bywa tak, że to do późnych godzin nocnych się odbywają takie treningi. Jeszcze czasami jest powtórka na przykład z ogniem, bo jakieś nowe elementy wchodzą, także tak to. Ale są zabawy na rozładowanie, jest czas na to, żeby powiedzieć o tych swoich emocjach, z czym wychodzimy. Staram się właśnie, żeby na każdym treningu było to, z czym wychodzimy, z czego jesteśmy zadowoleni, co nie poszło po naszej myśli, jakie towarzyszą nam temu emocje, bo podkreślam, to jest jakby głównym celem, praca nad emocjami. No, obie właśnie o tym powiedziałyście, że tutaj też jest właśnie duża praca nad emocjami, nad frustracją, bo przecież nie wszystkie triki są łatwe. Czasem to nam wychodziło wczoraj, ale dzisiaj już nie idzie tak, jakbyśmy chcieli. Ale właśnie do Ciebie, Aniu, pytanie, czy te zajęcia wyglądają u Ciebie inaczej niż u Wioli, bo właśnie też jednak jak jest tutaj grupa, to pracujecie stricte nad występem, czy też jest zrobiony jakby podział między tych wychowanków, którzy już działają w grupie, a tych nowych i się uczą bardziej od siebie nawzajem, czy tutaj bardziej Ty ingerujesz? Jak to u Ciebie wygląda? U mnie jest tak, że ja mam dwie funkcje. Jedna to jest pedagog cyrkowy dostępny dla wszystkich, czyli w szkole po prostu codziennie wywieszam karteczkę, dobieram godziny, bo u nas jest indywidualne nauczanie w szkole i mam prawo, nasza szkoła jest wyjątkowa, więc codziennie 2 godziny zajęć cyrkowych są i chłop tak próbuje zrobić, żeby każdy mógł się zwolnić, żeby to były takie lekcje, żeby to się zamieniało, no i z tego korzystają chłopcy i to jest taki trening troszeczkę na zasadzie otwartego treningu cyrkowego, że uczymy się wzajemnie i też ja podchodzę indywidualnie w zależności od tego, ile jest osób, czy ich dzielę tam 5 na pojkach, 5 na piłkach, 5 na monocyklu, to są takie typowe treningi w szkole, ale też czasami mamy jakiś program do zrealizowania, bo też ci chłopcy spoza Cyrkplozji też jeżdżą na wolontariat, animują, chodzimy do przedszkola, kiedy możemy, więc też są typowo z gier i zabaw. To jest takie elastyczne. Jak widzę, że jest grupa, która się nie lubi, to nie będę na chama robić im zajęć tak po prostu, bo teraz ja mam taką ochotę was pointegrować, bo to się źle skończy. Ale jak jest przestrzeń, to jak najbardziej i też dla chętnych. Natomiast z Cyrkplozją to już jest inaczej, bo tutaj właśnie drugi rok mam takiego eksperymentu, że 12 chłopców jest w grupie cyrkowej osadzonych. Więc w ogóle mam jedną grupę wychowawczą tylko i wyłącznie cyrkową. No i z nimi raz w tygodniu, oprócz tego, że w szkole też mam czasami oddzielnie dla nich treningi, tylko dla Cyrkplozji, to już popołudniami mam tak, że ten program jest podzielony, bo to jest dużo godzin, raz w tygodniu. Tam zostaje od godziny zazwyczaj tak 16 do 20, do 21, czasami do 19, zależy ile nam potrzeba, czasami dużo dłużej. I już tam pracujemy nad konkretnym programem. Już tutaj choreografie, już tu bardziej takie zbiorowe rzeczy, które cała grupa i też właśnie jak trzeba, zaczynamy zawsze od bloku takiego socjoterapeutycznego, czyli wykorzystuję cyrk jako metodę socjoterapii, czyli gry, zabawy, jakieś takie też rozruszanie trochę mózgu. No i później lecimy już, dzielimy trening i razem chłopcy współdecydują, że część przeznaczamy na tworzenie jakiejś choreografii, część na przykład na trening i doskonalenie danych trików typowych. Czasami oni proszą, wręcz żebrają, zróbmy wolny trening, bo też jakby chcą odpocząć. Ale tak no po prostu na pewno jest tak, że jest przyczyna i skutek, jest zaplanowane działanie i dążymy razem do efektów. Nie tak, że tak puszczamy się nurtem i płyniemy, gdzie dopłyniemy. Próbujemy jakoś to strukturalizować. Jeśli ktoś z oglądających ma pytanie do Wioli albo do Ani, to proszę pisać w komentarzu, to też przekażę.
A właśnie Ania, powiedziałaś o tym, że jesteś pedagogiem cyrku. Jakby oficjalnie masz takie stanowisko? Tak, W ja i moja ewenement. Zola również. Tak, wiesz, to było tak, że po prostu jak, nie wiem ile lat już temu to było, zrobiłam ten kurs pedagogiki cyrku, a w Polsce nie było innego jakby papierka, który można było zdobyć, no można było jakiś też kurs zrobić, to u nas po prostu została podjęta decyzja, bo ja mam wykształcenie, jestem pedagogiem, mam resocjalizację, socjoterapię, więc mam te wykształcenie i ten kurs, no bo jak to nazwać? No, pracuję metodą pedagogiki cyrku, więc po prostu tak zostało nam to wpisane w umowę i jesteśmy takimi osobami. Szczycimy się tym. Myślę, że to bardzo duży zaszczyt, bo tutaj też w poprzednich rozmowach się pojawiało, no, że jednak ta pedagogika cyrku nie jest w Polsce tak znana, że właśnie dopiero tak naprawdę no, te 20 parę lat się to rozwija i wiele osób nie zna tej metody, tak? I myślę, że jesteście jednak takim ewenementem właśnie. Bardzo też prowadzicie nowych takich nowatorskich działań właśnie cyrkowych, które mogą być przykładem dla innych. Jak to wiecie może, jak to wygląda w innych krajach? Czy jest w ogóle wykorzystywane w jakichś innych ośrodkach cyrk właśnie do działań resocjalizacyjnych? Wiesz co, tak, jest wykorzystywane. Ja nie mam tak na żywo ciągle kontaktu teraz z tymi ludźmi, ale jak robiłam kursy taki zorganizowany przez Cirque du Soleil, później program Cirque du Monde to się nazywało i to była taka podwójna edycja, właśnie była zatrudniona też Dorothy Roder, która pracowała w Cirque du Soleil i ona też uczy takich pedagogów cyrku. I tam właśnie poznałam grupę ludzi i w więzieniu pracujących, w poprawczakach, ale to były bardziej takie projekty, czasami długoterminowe, półroczne, ale projekty. Jakby nie znam nikogo osobiście, kto w danej placówce resocjalizacyjnej, czy na przykład w więzieniu pracuje metodą pedagogiki cyrku, ale to nie oznacza, że takich ludzi nie ma, bo czy ktoś tam wie na przykład, że w Polsce takie coś się dzieje, no powoli gdzieś próbujemy to zrobić. Ja właśnie współpracuję z profesorem Konopczyńskim, który jest twórcą metody koncepcji twórczej resocjalizacji. No i mam nadzieję, że uda nam się doprowadzić do końca i te badania zostaną opublikowane i że pedagogika cyrku w tym wymiarze resocjalizacyjnym zaistnieje jako jedna z metod właśnie twórczej resocjalizacji. Myślę, że to też świetnie, że działasz nie tylko na polu praktycznym, ale też tym naukowym, żeby się to rozwijało. A Wiola, czy ty możesz powiedzieć, co takiego jest w tej pedagogice cyrku, że jest to właśnie dobre narzędzie do takich działań? Na pewno daje możliwość, tak jak powiedziałam na wstępie, relacji, tak? Czyli budowania poczucia bezpieczeństwa i zaufania z młodym człowiekiem, który tego potrzebuje. Generalnie sam cyrk kojarzy się z czym? Z zabawą, z poczuciem wolności, z radością i to się dzieje na spotkaniach, warsztatach cyrkowych, tak? Chłopaki mają ogromną możliwość decydowania, co się dzieje podczas warsztatów i dążą do tego, aby w nich uczestniczyć. Mogą wybierać muzykę, trenować, dużo ruchu potrzebują do tego, aby prawidłowo, nie wiem, funkcjonować. Tam sobie mogą spuścić z wentyla. Także myślę, że tak. I dzięki temu ja bardzo często pracuję, co zauważyłam? Zauważyłam to, że kiedy przychodzi do nas nowy człowiek do ośrodka, wychowanek, na początku stoi z boku, przygląda się. Oczywiście jest już wcześniej poinformowany przez innych chłopaków, że coś takiego jak cyrk u nas w ośrodku jest. Potem poznaje mnie, zaczyna coś próbować. Ja oczywiście chodzę koło takiego nowego chłopaka i też staram się wyczuć, jakie on ma potrzeby, czy jest w stanie mi zaufać, na jak dużo, tak, co potrafi mi powiedzieć tak naprawdę o sobie. I tutaj ta metoda daje mi to, jakby.
nawiązywanie relacji i budowanie poczucia bezpieczeństwa. Cały czas o tym mówię, bo to jest jednak mega istotne i ważne. Ale też nie wszystkim jednak cyrk kojarzy się z taką zabawą, tylko jednak są też często negatywne nastawienie, tak? Bo no, nie ma co ukrywać, jakby jeszcze budujemy tą świadomość właśnie i o samym nowym cyrku, ale też i o właśnie warsztatach takich pedagogicznych, o tej metodzie. To co wtedy, gdy przychodzi na warsztat jakiś wychowanek i jest nastawiony kompletnie na nie, albo właśnie bardziej przyszedł nawet, żeby, nie wiem, pośmiać się z innych? Są takie przypadki, że jednak gdzieś tam zaskoczy, że to jest coś fajnego i potem jednak przerodzi się to bardziej w pasję. Znaczy generalnie to jest tak, że kiedy wchodzi nowy wychowanek, to jednak większość już jest przyzwyczajonych do tego, że jest metoda u nas, że jest cyrk w szkole czy w ośrodku. W tym momencie wszyscy są nastawieni pozytywnie i jakby już dawno nie zdarzyło mi się mieć do czynienia z kimś, kto uważa, że to jest, nie wiem, niefajne, czy obciachowe, czy passé, akurat w naszym przypadku. Także tak, zdarzały się takie przypadki, ale to były pojedyncze osoby, także jakby to też. Jeżeli ktoś jest nastawiony na nie, ja też nie zmuszam. To są zajęcia typowo, to są zajęcia tylko dla tych osób, które rzeczywiście chcą i nikt nikogo do niczego nie zmusza. Czy macie jakiś taki zestaw dobrych praktyk, które można właśnie z zajęć cyrkowych przenieść też do innych działań wychowawczych czy pedagogicznych? Czy to jest taki dobry wzór do naśladowania, albo nie wiem, możecie powiedzieć też o konkretnej sytuacji, która może na przykład kogoś zainspirować właśnie do tego? Ania, może ty masz. Wiesz co, mi się wydaje, że w ogóle to co tutaj Wiola i twoje pytanie w ogóle też poprzednie, tak łącząc to i nawiązując, że czy on jest passé, czy wiesz, czy ktoś by się wyśmiewał. My mamy ten zaszczyt i tą przyjemność, że nie musimy pracować na oporze. Pracujemy, powiedzmy, z oporowcami, ale nasze zajęcia są dla chętnych. My otwieramy przestrzeń, mówimy ci, człowieku, on sobie zagląda, patrzy, co tu się dzieje i może z tego skorzystać albo nie. On może przyjść na zajęcia, stać tak z boku najpierw, się przyglądać, ale chcieć być i my mamy możliwość dać mu tą przestrzeń, żeby on sobie stał i naprawdę są tak różne te historie, niektórzy od razu wpadają, żonglują, coś robią, inni potrzebują czasu i to jest niesamowite, że jak tego wychowanka nie zszufladkujesz i nie powiesz mu, słuchaj, no co mi przeszkadza, że on stoi i się gapi. Może on się pogapi 3 zajęcia, a za 4 zaskoczy, tak? Jeżeli on gdzieś przychodzi i chce stać i się gapić, no to niech stoi i się gapi. I myślę, że tak właśnie w tych działaniach takich twórczych czy sportowych, to na pewno to działanie i możliwość, takie pokazanie, że on jest blisko ten cyrk, gdzieś obok ciebie, stoisz na przykład, nie wiem, inni żonglują, tak zwane wychodzenie na zewnątrz z tymi naszymi pasjami, tak? Bo wielu chłopaków by się zainteresowało, nie wiem, siatkówką, piłką nożną, ale trzeba to zobaczyć, trzeba popatrzeć gdzieś tam na tych ludzi i się zainspirować. Więc to, co Wiolka powiedziała, na pewno relacja, bo dla mnie nie ma pedagogiki. Ja jestem w ogóle taka trochę na granicy, bo ja z jednej strony jestem pedagogiem cyrku, ale odkryłam, że bardziej spełniam się w roli trenera cyrkowego. Ja bardziej się jaram tą funkcją tego już, bo z pedagogiką to jest tak, że musisz zaakceptować każdą tą emocję i jakby w tym iść, a ja też potrzebuję sama dla siebie się spełniać artystycznie i wtedy jestem realna i prawdziwa. I myślę, że właśnie w innych dyscyplinach czy działaniach to ta relacja, prawda, też takie odpowiedzenie sobie na pytanie, do czego ja dążę. Czy chcę właśnie zbudować, nie wiem, drużynę, czy też chcę coś zrobić więcej dla tych ludzi, nie? To jest ważne. I myślę, że tak jak w każdej miłość samemu, prawda taka w nas, nie? Że jak my coś kochamy, to możemy zarażać innych. Jak my to lubimy i poświęcimy na to czas, to będzie wolontariat, ale taki fajny, to myślę, że porwiemy tym ludzi i trzeba o siebie zadbać jako o trenera, żeby to się w nas nie wypaliło, bo nie pociągniesz ludzi za sobą, jak samemu tego nie czujesz, jak to jest jakieś udawane,
to myślę, że to się nie da tak i nie będzie tego wow, nie będzie tego co nas przyciąga, nie? Gdzieś do środka. To się jak najbardziej, Ania, z Tobą zgadzam, że jeżeli jest pasja w trenerze, w nauczycielu, to kompletnie inaczej wyglądają zajęcia. To właśnie jest ta moc zarażania pasją. Wiola, a czy Ty masz jakieś właśnie takie dobre praktyki, które można by było przenieść też na inne działania? Dobre praktyki na inne działania, no to będę się powtarzać i będę powtarzać za Anią, ale mam tu właśnie, tak jak Ania mówiła, też są tacy chłopcy, którzy przyglądają się, patrzą, bardzo wolno wchodzą jakby w grupę i okazuje się po jakimś czasie przychodzi do mnie ów człowiek i pokazuje mi, że potrafi żonglować. Ja wtedy wow. Jak ty się nauczyłeś żonglować? Okazuje się, że nauczył się w grupie, na przykład na grupie, albo pożyczył od kogoś piłeczki, albo skarpetami, już wiem, że chłopcy z zwiniętymi uczą się żonglować, gdzieś tam sam, ponieważ też są tacy, którzy wstydzą się gdzieś tam poprosić o pomoc, o wskazówki, czy nie chcą publicznie wejść w trening, ale bardzo często dzieje się tak, że jak już mi pokaże, że potrafi, zna jakąś, umie rzecz, wchodzi w treningi cyrkowe i bardzo fajnie się realizuje na zajęciach, chce w nich uczestniczyć i to pociąga dalej szereg fajnych zdarzeń. Pozytywne praktyki jak w każdym, pasja w samym sobie, tak? To bardzo ważne jest właśnie kto prowadzi jakie zajęcia. Jeżeli ta osoba będzie lubiła tych młodych ludzi, pedagog, trener, będzie chciała z nimi spędzać czas, to na pewno to zaowocuje fajnymi rzeczami, na pewno dobrymi. Tutaj moja praca jest mega indywidualna, ale myślę, że to jest też mega ważne. Też właśnie mówiłyście dużo o warsztatach, o tych działaniach regularnych, ale wspomniałaś, Aniu, że też macie wyjazdy, nie tylko na pokazy, ale na przykład na wydarzenia cyrkowe, żonglerskie. Gdzie dokładnie jeździcie? I jak to wygląda? Jakby też chłopaki na przykład wybierają, na które wydarzenie chcą pojechać, bo na przykład w tamtym roku im się podobało i chcą wrócić? No, z żalem stwierdzam, że nie ma tak bardzo dużo wydarzeń w roku szkolnym. My działamy od września do czerwca, więc tak naprawdę cyrkowo mamy żelkę i wtedy są chłopcy, czyli w Lublinie, żonglerską konwencję lubelską, w której chłopcy są zakochani i też tutaj właśnie z fundacją omawialiśmy, no bo to wiadomo, co się dzieje na festiwalach cyrkowych. Rozrzucony wszędzie sprzęt i tak dalej, a tutaj chłopcy, niegrzeczna młodzież. Więc takie też były podchody, ale bardzo fajnie to wyszło i już byliśmy kilka razy. A już na inne festiwale, no to tak, ferie, czyli Ostruda zimowa, to już ci, co przyjadą, to przyjadą, a też to jest różnie, bo to rodzice nie pozwolą, niepełnoletni, często z domów dziecka są, więc też nie uzyskują zgód na to. Więc niektórzy wychowankowie, którzy są zdeterminowani i ten cyrk kochają, to przyjeżdżają sami. I letnie festiwale, tak jak mówisz, jedni kochają ten, to pojadą do Lublina, kto inny właśnie Ostrudę wybierze. Także tak, są koneserami, ale właśnie tak zbiorowo, grupą, typowo na festiwale, to wyjeżdżamy na ten jeden. Natomiast na wydarzenia cyrkowe, jak coś się dzieje, nie wiem, w okolicy, to też od razu kontaktujemy się z tymi artystami i oni często nam czy załatwiają bilety, naprawdę, no tutaj mówię, na przykład sztukmistrze bardzo nas wspierają i cokolwiek się dzieje, to zawsze tam proponują nam jakieś różne rozwiązania i też jak coś się dzieje takiego cyrkowego, że możemy dojechać i mamy pieniądze, to z chęcią też się wybieramy, w zależności od naszych funduszów i sytuacji w ośrodku, co się dzieje. Ale też czasem goście przyjeżdżają do Was, bo robicie właśnie różne projekty i festiwal, tak? Jeżeli dobrze pamiętam. Bardzo dobrze. Z tego miejsca zapraszamy wszystkich. Miejmy nadzieję, w przyszłym roku nie będzie już takiego wariactwa. To jest Festiwal Młodzieży Bez Granic. Odbywa się w czerwcu. Piękne wydarzenie, masa artystów z
cyrk zawsze bardzo ważnym punktem festiwalu, zawsze dużo warsztatów cyrkowych, różnych występów, innych koncertów, więc zapraszamy i nie tylko na festiwal, też myślę, że ja i tak pewnie i Wiola również jesteśmy w ogóle otwarte na to, żeby odwiedzać nas, popatrzeć jak to wygląda, czy robić praktyki można u nas też w ośrodku naszym cyrkowym i bardzo chętnie przyjmujemy różnej maści gości, kuglarzy i nie tylko. Zaraz będziemy kończyć już naszą rozmowę, więc jeżeli ktoś z widzów ma jeszcze pytanie do Ani albo do Wioli, to proszę pisać w komentarz. A ja mam jeszcze ostatnie pytanie. Jakbyście miały przekazać tą jedną myśl, czemu warto cyrkowo zarażać, to co by to było? Wiola. Bo to działa. To Krótko i konkretnie. Ania? Tak. Cyrk wzmacnia, cyrk daje radość, cyrk nas rozwija i relaksuje. To jest dużo korzyści z treningu cyrkowego. Tak. Myślę, że właśnie warto robić to i w grupie, i dla samego siebie. Dobrze, nie pojawiło się... Dominika, jeszcze dodam jedno słowo, że właśnie tutaj zapytałaś, nawiązałaś, jak to jest, że u nas to w ośrodku ten cyrk jest. Zobacz, malutki ośrodek, 100 wychowanków, 2 pedagogzki cyrku, bo jedna za mało jest, bo po prostu jest takie zapotrzebowanie. I też właśnie taka zasada panująca w ośrodku i taka zasada terapeutyczna, jak coś działa, róbmy tego więcej. I myślę, że i 3. pedagog cyrkowy by się przydał i miał co robić, więc naprawdę na przykładzie naszego ośrodka można na żywo zobaczyć, jak to wygląda i naprawdę ile to daje fajnych korzyści pozytywnych. No, myślę właśnie, że jesteście bardzo dobrym przykładem, żeby z tego korzystać po prostu i wprowadzać te działania także do innych ośrodków. Mam nadzieję, że to się będzie rozwijać właśnie. Może kogoś ta rozmowa zachęci. Dobrze, ja bardzo Wam dziękuję za spotkanie dzisiaj. Dziękuję również Joli za tłumaczenie na polski język migowy. Przypomnę, że nasze wydarzenie odbyło się w ramach projektu Link do Kultury dzięki miastu Lublin. Wszystkie materiały można obejrzeć także później na Facebooku Fundacji Inside Out i na YouTubie. Bardzo dziękuję i miłego wieczoru. Dziękuję bardzo.